Co tu się dzieje w ogóle? Co się dzieje? No to właśnie rzeczy dzieją. No, Jezu, co ty tu robisz w ogóle? Ja będę kręcił sobie dzisiaj na swój kanał, panie Michale. Jak to? No tak to. Ale Będę przecież... robił coś, co jest... Jeżeli coś jest głupie, a działa, to nie jest głupie. Działa, działa. Proszę bardzo. Dobrze. Uzbrojony po zęby. Dzisiaj się będziemy bawić Wistą Gold. Twoją Wistą Gold. Gold Handem, tak, najnowszym urządzeniem. Jeszcze twoją, ale z drugą. No, na taką spalonkę, ja tu widzimy, że jest fizyczna spalonka niestety. Dzisiaj liczymy na niezabytki, niearcheologiczne. Czyli polmosy, śmieci i tym podobne rzeczy. Tak, zbieramy tylko i wyłącznie współczesne rzeczy. Pokaż tą Wistę, może niech ludzie Wiesz zobaczą. co, trzeba będzie ludziom pokazać, jak to się stroi do gruntu, bo też miałem z tym na początku problem. Bo nie jest to taka oczywista rzecz, jak jest w większości innych wykrywaczy. I zaraz pokażę całą procedurkę, jak to zrobić. O, fajnie, to sfilmujemy, to będzie przydatne akurat. Tak. I w ogóle zaczniemy od tego, że podepniemy sobie słuchawki, żeby ludzie słyszeli. Tak, pokaż strojenie, jak się threshold, jak się czołość ustawia, może to będzie dobry Dobra, stań pomysł. za mną najlepiej. Dobra, Patyka mamy wyłączonego. Pierwsza rzecz przed włączeniem, czyli tak, skręcamy sobie gaina minimum. Thresholda mamy balans gruntu mamy na środek, na fabryczny. Głośność żelaza mamy ustawione tak, że chcemy słyszeć to najlepiej sobie na połowę. okej. Dyskryminacja na kropkę, tryb all metal włączony i threshold wyjechany na maksa. Co nam to daje? Będziemy słyszeć cokolwiek gruntu, ponieważ jeżeli damy sobie trochę mniej tego thresholdu, to jest cisza i stabilna tak robota, że nawet nie wiesz, kiedy zmieni ci się grunt pod tym. Czyli ten threshold troszkę Musi być wyjechany w kosmos i dopiero później na i końcu dopiero go wtedy możesz cośkolwiek pompować. pompujesz i dopiero później skręcasz ten threshold sobie Tak, pod to, tak. jak chcesz szukać. Czyli czułość ustawiasz do stabilności, threshold wykręcasz i kalibrujesz, tak? No coraz ciszej jest teraz słychać. Nie wiem, chociaż bo on mi się nie wzbudzał na podnoszenie. A zachował tak w miarę stabilnie. O i to by było jakoś tak. Wyłączamy sobie all metal. Pokaż mi ten panel, jak jest ustawiony, niech wszyscy Teraz zobaczą. tak, wyłączamy sobie pod paluchem Dobra. na dyskryminację. I już thresholdem możemy sobie zjechać na te 40. Gaina sobie wykręcamy. I wtedy słyszymy, czy threshold jest adekwatny do game'a, bo to są dwie rzeczy, które są zależne między sobą. Jeżeli mamy dość wysoko game'a i wysoko threshold, to nadal będzie nam się jakoś tam wzbudzał. Można to sobie tam wyeliminować nadal, ale to nam zmienia wartości gruntu wszystkie, tak? Czyli mamy za wysoko thresholda, a grunt mieliśmy tak mniej więcej tu. O. Mamy teraz mniej więcej wyczulony wykrywacz na maksa. Jest moim zdaniem optymalnie A ustawiony. threshold masz na ile ustawiony teraz? Jest to jakieś 35, 30, 33, 34, no niecałe 35. Okej. No dobra, zobaczmy. No i jest stabilne. Tak, to jest dużo. To jest dużo, to żeśmy już... Jak na 30 kHz to jest stabilna praca. To już żeśmy na ten temat rozmawiali, jeśli chodzi o stabilność, to naprawdę jak na takie urządzenie to super, to daje radę. Nawet jeszcze trochę game'a podkręcę. To pierwszy sygnał na dzień dzisiejszy. Moim zdaniem to będzie duże żelazo na dość dużej głębokości. Bo mamy taki przepier. Tak, Nie wiem jak to słychać. no ciekawostka, oczywiście w takim miejscu się kiepsko kopie.
w dołku. Już coś skropię. Tak, coś większego. Ale właśnie fajne jest to, że ja już wiem, że mam żelazo, wiesz? Dla mnie to jest oczywista sprawa po samym audio. Tak. Że to nie będzie małe żelazo. Ja to podważę. No i mamy jakieś starzywo. Ja też zauważyłem jedno, że ona ma bardzo wysoko ustawioną dyskryminację. Mhm. Na przykład folia to jest zakres na dyskryminacji gdzieś tak na godzinie 1, 2, żeby wyciąć folię. I nawet przy takim ustawieniu wtedy takie odłamki będą sygnalizowane typowo na żelazo, a nie na kolor. Możesz podejść i teraz zakopiemy to z powrotem, Dobra. ten kawałek. Ja go zakopuję tak jak był, nawet na płasko. Żeby pokazać, że dla kogoś, kto nie chce kopać żelaza, można sobie go spokojnie zinterpretować jako żelazo. I teraz sobie ustawiamy dyskrymę, powiedzmy sobie na 30. Ustawiliśmy sobie dyskryminację na 30. Dobra. Teraz zobacz, jaki będzie dźwięk. Nadal mi przepierduje. Tak, to jest podpowiedź. To jest podpowiedź. Nadal mi przepierduje. Lubi duże żelazo. Oczywiście to z głębokością będzie się wiadomo pogarszało, bo Nie, właśnie on lubi głębokie, nie lubi płytkiego. Płytkie żelazo jest od razu dyskryminowane, wiesz jak żelazo, tak. jak żelazo, jak powinno być. Mhm. Teraz już masz pewność, że masz totalnie żelazo. Tak. No dobra, szukaj dalej, zobaczymy co znajdziesz. Kolorek. Może być folia. Co mi się w nim podoba? Szybkość zamiatania, zobacz. Nie przełoczysz. Można iść totalnie na wyjebcze, na odwal się. On ci się zapnie na wszystkim. Łódeczkujesz, ci się zapnie. Oj. Norblin Warszawa. Norblin Warszawa? Albo jakiś inny zabytek platerowany. Stary plater na miedzi. Powiem ci, wredny grunt glina. Tak, to nie jest łatwe miejsce. Miarodajny jest, że tak To nie jest, weryfikuje. to nie jest łatwe. Wyseparowało z żelaza. Nie gryzą się. Z pinpointerem powiem ci się nie gryzie. To jest fajne. Mamy żarówkę. Trudno powiedzieć na jakiej było głębokości, bo to wyszło z pierwszą bróżdą.
ceramika, ale to jest jakiś nowożyt. Jest ta cegła jakaś. A się klei. No ciekawostka, dość głęboko teraz jest tutaj widzę. Tak, nadal w dołku. Nadal w dołku. Na dnie. Już, dobra. No, głęboko. Na 30 kHz to jest w ciężkim szoku. że co to Tak, na potrafi. 30 kHz to jest szok, a poza tym to wiesz, no dzięki temu, że jest 30 to i drobne rzeczy i w ciężkich właśnie warunkach typu glina, spalonka i tak dalej i drobne rzeczy sypoluje. Tak. Gdzieś wylazło. No, ale mamy właśnie duże żelazo. Niestety. Tak. Blask. Lubi Dokładnie. korozję. A nie chcę chodzić na wyśrubowanych ustawieniach, bo boję się, że jak zgubi żelazo tego typu, to może i cienkie srebro odpalić. Więc tu trzeba pójść na kompromis. Trzeba się nad żelazem pochylić. Jak tam kopiesz żelazo cały czas? Nie, teraz tu będzie. Ale tubka z takiej celuści. Z samego dołu, z samego dna. Pokaż jaka. Mamy do wora ze śmieciami. Żelazo. Takie dość duże żelazo. Ja bym je wykopał tutaj. W tym miejscu bym się połasił na żelazo. Przejdźmy w Almetal. Zaczynam się gdzieś stąd. Paskownik jakiś będzie? Coś dużego, nie? No to dawaj, zobaczmy. Albo zagęszczenie małych przedmiotów. Tak, wysyp jakiś czegoś. Tego musimy znaleźć tu taką czarną plamę na tej jasnej Garnek z ziemi. monetami, złotymi, srebrnymi teraz. Tak się kopie skarby, moi Depozyt, który odmieni nasze życie, twoje życie. To podzielisz się, coś tam dasz, no. Coś tam rzeczy. To zależy od panów z WCN. A, Jak oni to zaklasyfikują. no dobra, jest tam, nagrywa. Pierwszy sygnał, który mi tu się pojawił. O, i tu będzie. Jeśli chodzi o żelazo, to będziemy mieli taki jakiś gęszy tutaj. Wiecie. Tego tu będzie dużo. To ciekawostka jest. To jakby wytopek jakiś, na przekucie, nie? Tak, to jest płaskownik kuto. Nawet ma jakiś wiesz, profil taki. Dobrze, zobaczymy, czy więcej tego wyjdzie. Tak, bo to może mogą być wysypane śmieci, nie? Moim zdaniem gdzieś tutaj. No, po całej długości. Dobra, ale wiemy, że to jest gdzieś mniej więcej ta głębokość tego wszystkiego. Podszłaniamy.
Masa takich pierdół. Stopinek i innych rzeczy. Tego nie zaznaczę. Spróbuj wykrywaczem to zobaczyć. Mamy w łapie. Dwa przedmioty obok siebie, wiesz? Tak, ale że szerokie to dość duży efekt halo, bo przenosiło się z Tak. jednego na drugi, tak. Na tej glinie. No dobra, czyli tutaj musisz jeszcze kopnąć. Chciałeś płytka pierdoła, gwożdek Tak. i tu musi być ich po prostu dużo. Przelotkiwa czy mleka? Śmieć. Nie zaklinajmy rzeczywistości, jest to śmieć. No, Tu mamy żelazo. Zaraz obok. Żelazo. Kolor. Żelazko. Kolor. Tu. Tu. I mamy naszą podkładkę. o jaka piękna. Stąd te przekławanie. Pokaż. Mini tygrys od Niwa od przodu. Wersja mini. Nie mam pojęcia od czego to ogniwka. Pokaż. Pierwszy raz taki widzę. Ale najlepsze jest tu, nie wiem czy mogę to ruszyć, żeby konserwator za jaja powiesi. To wygląda na Rzym. To ta zielona patyna taka brzydka. O stara. kurde. To albo Brzydkie, owalne. to może cię pokażę żelaza nawet. Fibula. Fibula. Odsłaniamy, Prawdziwa tak? Fibula, tak. No niestety, to jest... Jest fibula, To też, jest- tylko od garnka. To jest od garnka, to jest fibula garnkowa. Teraz musimy znaleźć resztkę garnka. Resztę garnka, a może w garnku coś będzie zakopane. No i pięknie. Tak się będziemy okłamywać. Kręcę, kręcę. Sceneria przepiękna. Gdzieś w Polsce. Ale żelastwo. Proszę bardzo. Powód zamknięty, kółeczko dość stara konina. A jak kanarek, cichusieńko, nie? Zrób kawałek tego poletka, to ciekawe będzie. Fajnie, to wszystko mięciutko, ładnie pracuje. Nie wymaga jakiejś specjalnej nauki, nie? Taki końcowy plum. Już mi mówi, że nie warto. No to idź dalej. Nie pozbędę rzepów. No małe podsumowanie, piękna sceneria. Tak, wysypię to, co mi się tam udało nazbierać. Nie ma dzisiaj żadnego efektu wow. No nie taki, Może dziewczyny coś tam upolowały. nie taki był cel generalnie. Miałeś Nie, no trzeba się pobawić. fibulę miałeś dzisiaj od garnka, także O, mam dzisiaj dużo śmieci, bo ja pokaż. Pokaż co tam masz. mini ogniwo od czołgu. Nie wiem od czego. Z czymś mnie to kojarzy, jakąś militarką. Ale nie mam pojęcia od czego to jest. Zostawię sobie to, bo sobie to zidentyfikuję. Dobra. Więc lecimy tak. Kółeczko. To sobie zostawimy kawałek dymarki, spodu dymarki, żeby się pobawić z testami. To
to zostaje. A czy to nie jest zabytek archeologiczny? Nie, to jest zabytek archeologiczny. A to jest zabytek archeologiczny. To jest zabytek archeologiczny, to jest szeroko pojętej archeologii, archeologia współczesna, czyli patologia naszej archeologii. Dużo blaszek, nasza fibula dzisiejsza Fibulę masz, tak, to jest Tak, to ważne. jest Pokaż ludziom fibula. fibulę, bo... narobiła mi nadziei, szczególnie ta zielona patyna. Tak, niesamowita. Dobra, mamy tłok albo jakiś element od czegoś do czegoś. To co ostatnio. Nie wiem, czy to nie będzie jakiegoś czegoś. Bo taki krzyżyk to jest jakby. No, Wiesz co, kiedyś były takie medaliki, relikwiarze, co były zamykana No, figurka pokaż. w środku. I nie wiem, czy to nie jest to od tej zamykanej figureczki takiej ołowianej, jakiegoś świętego. może być. Były takie relikwiarze, coś mi się coś Dobra, takiego ale kojarzy. podsumujmy sobie sprzęt może, bo to ludzie najbardziej się interesują takim rzeczami. Wiadomo, że to jest analogowy wykrywacz. No. Wykonanie nie jest na jakimś kosmicznym poziomie i to wszyscy obaj wiemy. Wszyscy inni także wiedzą. Natomiast jeśli chodzi o elektronikę, myślę i o same możliwości, to jest to chyba jedno z lepszych urządzeń tego typu. No powiem Ci tak, ja już chodzę z analogami, jak dobrze wiesz, już parę dobrych lat. No, Co ludzi odstrasza od analogu? Trudność w ustawieniu, walka z gruntem, że to trzeba pompować, trzeba się nasłuchać tego wykrywacza. Tu mamy wysoką częstotliwość i zero problemów związanych z wysoką częstotliwością. Każdy, kto chodzi sobie na Oryxie, na przykład na makro na 30 kHz, to wie, że to jest niesamowicie separująca maszynka, która wyciąga wszystko, ale wyciąga płytko. Tu mamy 30 kHz, który jest chyba najgłębszym wykrywaczem wysokoczęstotliwościowym, z jakim się teraz zderzyłem. I mi się to najbardziej podoba, że on jest po prostu do tej częstotliwości mega głęboki. Co do tej separacji, no to tej jeszcze czewki 11, co porównamy, jak przyjdzie nowa czewka, ta mała, to Super Sixa zamówiliśmy, zrobimy- tak, 8 na 5,5 cala bodajże, nie? I wtedy możemy sobie zrobić takiego hardkorowego naliborta i zrobimy go w jakimś środowisku, nie wiem, kuleczki łożyskowe wysypiemy. No można i wtedy podsumujemy, zobaczymy jak to No. będzie się zachowywało przy żelazie, bo to sobie w żelazie, w zażelazieniu dobrze radzi. Co prawda nie jest to jakiś statyk, żeby identyfikować żelazo i to zawsze... O, i dobrze żeś powiedział, bo tu jest jedna rzecz, która jest naprawdę niepotrzebna, ten tryb. Tak pseudo all metal, tak. Allmetal, pseudo allmetal. Na moim małym teście, jak robiłem, wyszło, że on jest płytki. Na tym jest płytszy, na wyśrubowanych ustawieniach. Nie wiem, czy do allmetalu trzeba by było go przestrajać jeszcze raz. W terenie jest to zupełnie nieprzydatne. Ewentualnie tylko do momentu strojenia do gruntu. A wolałbym mieć pod tym paluchem przełącznik na tryb statyczny, żeby go użyć jako pinpointera. I to co zawsze jest, rozmawiamy z tym, że jednak ten tryb statyczny na przykład, albo taki mix stereo jest o tyle fajny, że nie wchodzi dynamik, prawda, i słyszymy cały czas pełny statyk, czyli mamy głębokość albo wielkość przedmiotu cały czas, a w momencie, kiedy się załączają dynamiki, prawda, to tego nie słyszymy. I tutaj jest też taka sytuacja, że tutaj wiesz, że to jest żelazo, bo to jest wykrywacz dynamiczny, ale nie wiesz, czy to jest duże, czy małe żelazo, czy płytko, czy głęboko. I to jest najważniejsza informacja, bo 99% osób kopie kolor i to w ogóle nie interesują się żelazem, a w dobrych miejscach jednak warto było mieć ten pogląd na żelazo, na wielkość żelaza, nie? Tak, jeżeli to by był tryb statyczny z sygnałem wiodącym, który my sobie regulujemy thresholdem, Mhm. to jest nam o wiele łatwiej i szybciej dostroi się do gruntu. Tak. Mamy jakąś pomoc w dostrojeniu To zresztą. jest jak w Tenjoju, starym Tesoro. To nie sprawiało osobie, która była osłuchana z tym wykrywaczem, żeby się dopompować, żeby rozróżnić kok, żeby rozróżnić hot roada. On od razu wiedział, zanim jeszcze to wykopał, wiedział, że ten sygnał mu się przeciąga, że znał te smaczki audio. Tu by to naprawdę trzeba pocisnąć Deep Techa, żeby poszli w tym kierunku, żeby tu podejrzewam, że ze strony elektroniki to nie będzie duży problem, żeby tam... Zapytamy o to, wyślemy maila, ale podsumowując, naprawdę chyba jest to jedno z ciekawszych urządzeń takich analogowych w ostatnim czasie wydanych. Vista X nie urzekła mnie na początku. Vista Smart Plus nowa
już mi się zaczęło coś tam bardziej podobać. No a tam mi rozwaliła głowę. No i tym kończymy w takim razie. Pamiętajcie o subskrybowaniu. Zapraszam na omnitron.pl i działamy i testujemy dla Was dalej. Do zobaczenia.